Błąd numer 7. Co się odwlecze, to nie uciecze, czyli o zgubnych próbach ukrywania naruszeń ochrony danych osobowych. Zacznijmy od tego, że naruszenie ochrony danych osobowych w większości przypadków podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mamy na to bardzo mało czasu, a konkretnie 72 godziny od stwierdzenia naruszenia. Rzecz jasna, od wystąpienia naruszenia do jego stwierdzenia może upłynąć więcej czasu. W takim wypadku jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć wyjaśnienie odnośnie przyczyny opóźnienia. Trudniejszym pytaniem jest, co nam grozi, jeśli w ogóle nie dopełnimy tego obowiązku? Konsekwencje braku zgłoszenia o naruszeniu bezpieczeństwa danych mogą być bardzo nieprzyjemne. Przekonał się o tym jeden z najbardziej znanych banków w Polsce. Urząd dowiedział się o naruszeniu ochrony danych osobowych w tym podmiocie z artykułu w internecie po 4 latach od jego wystąpienia. UODO od razu zażądał wyjaśnień od banku. Samo zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2018 roku, a zatem zaledwie kilka miesięcy po wejściu w życie przepisów RODO. Naruszenie polegało na upublicznieniu dokumentów zawierających dane osobowe klientów banku. Między innymi imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery rachunków bankowych, dane adresowe i kontaktowe, numery PESEL, nazwy użytkowników, hasła do banku, dane o zarobkach oraz seria i numery dowodu osobistego. Dokumenty znalazły się w posiadaniu osoby trzeciej po tym, jak przesyłka kurierska, która je zawierała, została skradziona w firmie kurierskiej. Otwarta przesyłka została porzucona na zamkniętym osiedlu. Bank przyznał, że rzeczywiście naruszenie ochrony danych osobowych nie zostało zgłoszone prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na taką decyzję wpłynęło to, że przesyłka została odnaleziona przez jedną zidentyfikowaną osobę w krótkim czasie po jej utracie przez kuriera. Ustalono, że nie brakuje żadnych dokumentów oraz że osoba, która znalazła dokumenty, zaniosła je bezpośrednio na posterunek policji. Osoba oświadczyła, że nie kopiowała dokumentów. Urząd stwierdził, że już sam fakt kradzieży przesyłki powinien być alarmujący dla administratora. Zwrócił też uwagę, że nie ma pewności, czy przed dostarczeniem dokumentów na policję przez znalazcę nie trafiły one wcześniej w ręce osób postronnych, gdyż były pozostawione w miejscu ogólnodostępnym. Uchylenie się od obowiązku zgłoszenia naruszenia do UODO skutkowało nałożeniem kary pieniężnej w wysokości niemal 1,5 miliona złotych. W tym miejscu warto podkreślić, że zgłoszenie naruszenia jest bardzo istotne z punktu widzenia UODO, a kary za brak zgłoszenia są bardzo częste. Brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych pozbawia bowiem organ nadzorczy możliwości odpowiedniej reakcji na naruszenie, która nie tylko polega na ocenie ryzyka naruszenia dla osób fizycznych, ale również na weryfikacji, czy administrator zastosował właściwe środki w celu zaradzenia naruszeniu i zminimalizowania negatywnych skutków, jak również czy zastosował odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka ponownego wystąpienia naruszenia. Podobne przyczyny kryją się za obowiązkiem zawiadamiania podmiotów danych o naruszeniu. Dzięki zawiadomieniu osoba fizyczna może sama dokonać oceny, czy w jej opinii incydent może powodować dla niej negatywne konsekwencje i czy należy niezwłocznie podjąć działania zaradcze, takie jak na przykład zastrzeżenie dokumentów czy zmiana haseł dostępowych. Artykuł w internecie to jednak nie jedyny sposób na to, aby urząd dowiedział się o ukrytym naruszeniu. Pamiętajcie, że organ nadzorczy jest uprawniony do przeprowadzania kontroli zgodności działań Waszej firmy z RODO, obejmującej nawet cały okres obowiązywania tych przepisów. Żaden akt prawny nie wskazuje bowiem, jaki okres może obejmować kontrola. Przyjmuje się więc, że nie istnieje żadne ograniczenie w tym zakresie. Dlatego zwracamy Wam szczególną uwagę, że nie warto ukrywać faktu wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych przed UODO. Zwłaszcza, że to często nie tyle samo wystąpienie naruszenia generuje karę finansową, ale właśnie niedopełnienie obowiązku i jego zgłoszenia. Na dziś to tyle. Dziękujemy za oglądanie i za wszystkie łapki w górę pod naszymi filmami z serii 10 błędów RODO. Niedługo ukażą się kolejne materiały, zatem jeśli nie chcesz ich przeoczyć, zasubskrybuj kanał Studio Gesell. Do zobaczenia!